I teraz właśnie przechodząc do rozwiązań dla waszego biznesu. Zacznę od pierwszego rozwiązania. Pierwszym rozwiązaniem jest rozwiązanie DocMiner. I teraz DocMiner jest takim podstawowym use case'em, podstawowym rozwiązaniem. W prostych słowach to narzędzie jest w stanie wyciągnąć, dokonuje ekstrakcji rozproszonych danych w plikach PDF, w innych dokumentach, które są nieustrukturyzowane. Czyli mamy chmurę plików, danych, niech będą to reklamacje albo inne pliki. I przy użyciu DocMinera jesteśmy w stanie wyciągnąć te informacje z tych plików i w pewien sposób ustrukturyzować. I dlaczego mówię, że to jest taki podstawowy use case? Bo tak naprawdę, tak jak powiedziałem wcześniej, modele językowe pracują na tekście. To jest paliwo dla tych narzędzi. I w momencie, kiedy mamy już te dane wyciągnięte i mamy je w sposób taki uporządkowany, to jest punkt wyjścia do dalszej pracy. I gdy połączymy to z modelami językowymi, to tak naprawdę mamy nieograniczone możliwości. No bo weźmy na tapet, powiedzmy, reklamację. Wyobraźmy sobie case, że jesteśmy firmą, która dostaje reklamacje od klientów. One są w PDF-ie, są w mailu, nie ma formularza, każdy sobie pisze jak chce. Więc w pierwszym kroku, przy użyciu DocMinera, analizujemy te dokumenty i strukturyzujemy, wyciągamy kluczowe informacje. I wtedy, kiedy mamy ten tekst, wtedy do gry wchodzi duży model językowy albo mniejszy model językowy. Ale chodzi o PDF-y generowane, czy PDF-y skanowane też? Skanowane też, bo są to PDF-y z warstwą OCR, czyli gdzie możemy ten tekst zaznaczać, ale są to też właśnie skany, gdzie tej warstwy PDF, tej warstwy OCR-owej nie mamy. Więc tak naprawdę tutaj rodzaj tych PDF-ów nie ma znaczenia. I teraz mamy wyciągnięte te dane i co możemy z nimi zrobić? Taki model może ocenić złożoność problemu. Może nadać kategorię, czy to dotyczy problemu sprzętowego, problemu z usługą, albo każdej innej usługi, którą świadczymy. Na więcej. Następnie, jeżeli mamy złożoność, to możemy określić priorytet, bo model jest w stanie, jakkolwiek to brzmi, zrozumieć, czy to jest pierwsza reklamacja klienta i problem jest błahy, daje mi niski priorytet, czy klient już pisze to raz trzeci raz i jest, że tak powiem, zdenerwowany. Więc wtedy ten priorytet podnosimy i tunelujemy to rozwiązanie już na początku do odpowiedniego departamentu. Mamy określone, wiemy, co z tym dokumentem zrobić. No i teraz tak, wypadałoby odpowiedzieć. Co możemy zrobić? Możemy prosić model, żeby przygotował odpowiedź na tą reklamację. Wtedy model jest w stanie przygotować odpowiedź z uwzględnieniem wszystkich problemów i jakby kontekstu tego zapytania. Dla niektórych może to się wydawać zbyt już jakby daleko idące. To model pisze odpowiedź. Dobra, odwróćmy sytuację. Niech dalej człowiek pisze tą odpowiedź, ale dajmy tą odpowiedź modelowi do oceny. I model może ocenić, czy dany pracownik zaadresował wszystkie problemy, czy użył dobrego języka, czy wyraził empatię, czy nie ma tam błędów ortograficznych, czy błędów interpunkcyjnych i ocenić tą odpowiedź. I tak naprawdę korzyści, które płyną z tego podejścia, nasuwają się same, bo część pracy, którą wykona to narzędzie, oszczędza czas naszych pracowników, no i dzięki temu możemy ten czas przeznaczyć na inne, bardziej kreatywne zadania. Oczywiście pamiętajmy też, że ta odpowiedź, którą przygotuje model, to nie jest tak, że on zastępuje człowieka. To jest taki pewien półprodukt i wsad do dalszej pracy. Dalej ten human touch jest potrzebny. No i ja osobiście cieszę się, że jest potrzebny, bo nie jestem technokratą, który chciałby tutaj zastąpić pracę ludzką. Bardziej chciałbym przesunąć ludzki potencjał do pracy nad bardziej takimi ambitnymi zadaniami niż powiedzmy takie odtwarzalne działania. I to oczywiście przekłada się na zwiększenie produktywności, większą przejrzystość, bo taki model nie bierze L4, nie chodzi na urlopy. Chciałem powiedzieć, że czasami ma gorszy humor, ale nie do końca, ale też powiedzmy jest odporny na takie czynniki zewnętrzne. Więc to wszystko przekłada się na szybsze podejmowanie decyzji i powiedzmy
lepszy przepływ działań operacyjnych. I oczywiście tu mamy cały czas przewagi podejścia on-premises, bo te dokumenty nie musimy wysyłać do ChatGPT. One są wewnętrznie, wszystko to, już powiedziałem, dzieje się wewnątrz naszej firmy i przez to, gdy działamy w branży regulowanej albo gdy pracujemy na danych osobowych, nie ma problemu z tym, że wysyłamy te dane do czata.